Witam Was bardzo serdecznie. Przygotowałam dla Was szybki przegląd najciekawszych nowości, które pojawiły się na rynku we wrześniu oczywiście tego roku. Na początek sięgam po paletkę marki Sleek, seria I Divine on the Horizon. Paletka stosunkowo niedawno ona się pojawiła, wcześniej była Goodnight Sweetheart. Do tej paletki przygotowałam dla Was makijaż, także jeśli chcecie zobaczyć, jak ona się prezentuje, to zapraszam Was tutaj na ten filmik. Natomiast kolejna paletka zestawienia od Sleeka, które skradło moje serce. Po prostu kolory są przepiękne, aczkolwiek intensywne oranże, ta zieleń troszeczkę kojarzą mi się z minionym już latem. To zestawienie na pewno też będę wykorzystywać w moich jesiennych makijażach. Zresztą co widzicie po moich ustach, w bluzce. Bardzo lubię te przepiękne oranże i brąz. No zresztą pigmentacja typowo podobna do Sleeka, tak jak zawsze, czyli cienie bardzo intensywnie napigmentowane. Kolejne dwie nowości paletkowe. To jest coś od marki Art Deco. Art Deco na pewno kojarzycie chociażby z rewelacyjnej bazy pod cienie, czy też pudru fiksującego. Ta niemiecka marka, wysokopółkowa, tak bym ją tutaj określiła, przygotowała dla nas dwie pozycje paletkowe, dwa rodzaje, ponieważ z każdym są różne jeszcze wersje kolorystyczne. To jest zestawienie cieni, ono się nazywa Eyeshadow Palette Wanted to Go, to jest akurat kolor nude, na pewno jest jeszcze rose i bardziej taki smoky, gdzie są ciemne jakieś grafity, a także granaty. Tak ma się zestawienie nudziakowe. Oczywiście mamy tutaj lustereczko, opakowanie kartonikowe i dodatkowo jest jeszcze pacynka dwustronna, coś takiego jak slickowska, czyli gąbeczki takie bardziej silikonowe. I kolejna paleta Most Wanted Contouring Palette. Ja mam akurat zestawienie Cool, puder highlight, czyli jasny, puder matowy, 3 pudry do konturowania, róż i ten pierwszy, o tutaj ten, gdzie pukam, biały, delikatnie perłowy odcień, typowo do strobingu, zresztą widzicie, jak fajnie się odbija. To drugie zestawienie jest cieplejsze, wybrałam to, które mi się po prostu bardziej podoba. Jeśli chodzi o kolejne palety, ogólnie kilka pozycji i nowości z marki Karaja. Karaja to włoska marka, też bardzo dobra, jakościowo, profesjonalne, oferuje kosmetyki. Opakowanie cieni nie za duże, ona kosztuje 60 zł, gdzieś spotkałam się z opinią, że jest dosyć drogie jak na takie małe cienie, ale słuchajcie, to jest jakoś tak, płacimy za bardzo dobre cienie, fajna paletka, ekskluzywne opakowanie, tak bym ją nazwała, błyszczące, porządne. Zestaw nazywa się Wonder Sculpt numer 1 i tak jak widzicie, są to cienie takie nudziakowe, idealne do makijażu dziennego i wszystkie są matowe. Pokażę Wam na moich testerach takie szybkie swatche gdzieś tutaj. Zobaczcie, jaka jest pigmentacja, jest po prostu rewelacyjna. Naprawdę świetne są te cienie, bardzo je lubię. Są miękkie, delikatnie się osypują, jakby kremowe, chociaż oczywiście są prasowane, że po prostu nie sposób ich nie używać. Od Karai, to co jeszcze chciałam Wam pokazać, to przede wszystkim pomadkę. Pomadka ma takie piękne opakowanie, jak to też zresztą Karaja zawsze dba o detale. Także to jest pomadka z serii Matte Contour and Fill. I spójrzcie, jaką mamy zawartość. Zawartość typowo stożkowa, taka kajalowa, typowo z kajalem mi się kojarzy oczywiście do oczu hashimi. I spójrzcie, jaki wspaniały mat i oczywiście przepiękny kolor. To jest akurat numer 2, to są dwie wersje kolorystyczne, ale ta dwójka po prostu jest moją ulubioną. Przepiękny, orzechowy kolor, oczywiście matowy i co dodatkowo chciałam jeszcze dowiedzieć, że pomadka jest bardzo trwała. Kolejna nowość. Teraz coś pędzlowego. Pędzle marki Loftu, być może już słyszałyście o tej marce. To są pędzle głównie do twarzy. Zaczynamy pędzle dobre jakościowo i w super cenie. Na przykład za ten pędzel T10 zapłacicie, o ile się nie mylę, 14,99. Za pędzel z wasia syntetycznego, idealnie zbity, nie za bardzo, czyli nie jest za sztywny, za bardzo zbity. Nie jest też taki mięciutki, że Wam się rozczapierza podkład i wpada do środka. To jest T10.
T20, teraz mamy T30 do pudru, który jest najdroższy, kosztuje niecałe 23 zł. T40 bodajże 13 zł, 13 czy też 14. T50 w podobnej cenie, mniej niż 15 zł. T60 idealny do rozświetlacza, taki malutki. I to są włosie, to jest oczywiście naturalne. Pędzel do podkładu Flat Top T10 jest oczywiście syntetyczny. I na ostatek też pędzel syntetyczny, pędzel wachlarzyk, o tak chciałam powiedzieć, T70 i on, słuchajcie, kosztuje 6,99. Idealny po prostu do pędzel mydełka do omiatania twarzy z jakichkolwiek pruszków. I w ogóle mam do Was niespodziankę. Chciałabym przy tym filmiku ufundować dla Was 5 takich zestawów pędzli Loftu. Wystarczy, że napiszecie komentarz. Oczywiście musicie subskrybować mój kanał. Jeśli tego jeszcze nie robicie, to zachęcam Was serdecznie. Ale napiszcie w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona nowość. Zachęcam Was również do przeczytania regulaminu, który będzie znajdował się poniżej. Także koniecznie zwróćcie uwagę na regulamin. Tam będzie napisane, od kiedy trwa to moje rozdanie i oczywiście do kiedy, co najważniejsze, a także w jakim dniu ogłoszę zwycięzców. Także śledźcie i czytajcie uważnie. I teraz dalsza część mojego wywodu. Powracam. Z marki Golden Rose też pojawiło się kilka nowości. Są nowe kredki, ale to już zapewne wiecie od jakichś youtuberek. I to, co jest jeszcze ciekawego, na pewno Was zastanawiało, zestaw mini pomadek matowych. Chciałam Wam po prostu przedstawić, jak te pomadki się prezentują. To jest zestaw 6 odcieni. Te pomadki kosztują powyżej 20 zł, także cenę Golden Rose troszeczkę zwindował. No ale te pomadki ogólnie nie są duże. Zwróćcie, to jest na przykład pomadka z Catrice, także to całe opakowanie pomadek z Golden Rose nie jest dłuższe niż pomadka z taka standardowych wielkości. Natomiast jeśli ktoś uwielbia pomadki matowe i chciałby mieć zawsze na podorędziu kilka kolorów, to myślę, że to jest dla Was, słuchajcie, idealne rozwiązanie, bo po prostu macie najpopularniejsze odcienie. Jest odcień numer 1, jest 10, jest 2, proszę Was, jest 12, jest 14, jest 19. No i to chyba było na tyle. Wszystkie jeszcze wymienię poniżej. I kolejne nowości marek Catrice oraz Essence. Coś, co na pewno czekałyście na te nowości długo, bo zarówno Essence, jak i Catrice na nowy sezon, szczególnie wiosenny oraz jesienny, wprowadza bardzo dużo nowych produktów. Oczywiście tak jest i teraz. O podkładzie z Catrice HD, czy HD Liquid Coverage Foundation, no słyszałyście już zapewne nieraz, widziałyście być może już niejednokrotnie jakieś testy na żywo. Podkład, o którym po prostu nie sposób nie wspomnieć, to jest odcień 20. Muszę Was zawieść, ponieważ chwilowo jest mały przestój z tym podkładem. Producent podkładów po prostu nie nadążył z produkcją, nie spodziewał się, że będzie na nie taki boom. Stąd w całej Polsce myślę, że no, mogą być jakieś spore braki. Dlatego jeśli gdzieś jeszcze dorwiecie jakiekolwiek kolory, to po prostu bierzcie śmiało. Podkład bardzo fajny, jeśli będziecie chciały test, to oczywiście piszcie śmiało. Kolejne nowości od Catrice, na które ja zwróciłam uwagę, to są takie zestawy do konturowania zarówno oczu, jak i brwi. Eye and Brow Contouring Palette. Odcień mam u siebie 0,10. Inne produkty, które również możemy sklasyfikować jako produkty do oczu i do brwi, to przede wszystkim kredka. Brow Lifter and Highlighter Catrice. Bardzo fajna, bardzo kremowa. O, słocze Wam dorobię jeszcze. I kredka błyszcząca, ona jest troszeczkę twardsza, ale jest bardzo fajna, ma bardzo ładny kolor, delikatny szampan przełamany różem. Myślę, że to będzie hit, zresztą Catrice już miało kiedyś taką kredkę, później ją oczywiście wycofali, jak to u nich bywa. I kolejny produkt z Catrice, Made to Stay Highlighter Pen w odcieniu, ja mam akurat 0,40 i to też, słuchajcie, coś, co pięknie błyszczy. Ten kolor jest troszeczkę ciemny, natomiast nie miałam nigdzie pod ręką czegoś jaśniejszego. Mam nadzieję, że te jaśniejsze też będą kolory, ale bardzo fajny produkt. Myślę, że do rozświetlania brwi, czy też wewnętrznego kącika oka na pewno Wam się przydadzą.
Produkt, który myślę, że będzie hitem od Catrice, Matte Lip Artist, czyli to nie jest nic innego jak pomadka po prostu w takiej grubaśnej kredce, oczywiście matowa. Mój odcień to jest odcień 0,50 i ona jest, słuchajcie, wykręcana, nie strugana. Ważna informacja dla wszystkich przeciwników, czy też osób, które nienawidzą strugać, to jest po prostu naprawdę dobry news. Spójrzcie, jaki akurat piękny kolor, ja zresztą uwielbiam wszystkie czerwone, wszystkie oranże, bardzo ładny kolor, natomiast nie chciałam skupić się na kolorze, tylko chciałam na tej konsystencji. Matowa, bardzo łatwo się nią rysuje i ogromna pigmentacja. To, co też zaobserwowałam na dłoni wielce tej pomadki nie testowałam, bo to jest takie w zasadzie pierwsze wrażenie z najciekawszych nowości, ale pomadka na dłoni się fajnie utrwala, utlenia, ale to utlenie polega na tym, że ona się po prostu zastyga na skórze. O, także na ustach przypuszczam, że będzie podobnie, a zatem można ją zaliczyć do takich troszeczkę trwalszych pomadek. Inna matowa pomadka, Velvet Matte Lip Cream, natomiast Was zawiodę, ona matowa oczywiście jest, ponieważ nie ma drobinek, natomiast ona nie zastyga na taki tępy mat, jak jest w Slicku, jak jest w Golden Rose, w tych pomadkach long lasting, tylko ona po prostu no nie ma tych drobinek, tak ona delikatnie powoduje, że usta są błyszczące, takie wilgotne efekt, no i to nie jest produkt trwały, ale kolory są też bardzo ładne, także jeśli nie lubicie tego zastygania, takiej skorupy, no to będzie coś dla Was. Z pomadek kolejnych nazwana jest ta seria przez Catrice jako trwalsza, Ultimate Stay. Dołączył nowy kolor i jest to po prostu przepiękny odcień, dlatego Wam pokazuję 150 kolor i to jest, słuchajcie, przepiękny orzech. W ogóle, tak jak zauważyłam, większość marek ponownie serwuje nam kolory orzechowe, czekoladowe, taki ciemny brązek. Myślę, że one znowu będą królować cały czas. No i jeszcze na ostatek dwie pomadki Golden Rose, seria Ultimate Color, czyli też ją znacie, 460, tak samo, przepiękny kolor, niby tyle podobnych, wszystkie bazują na podobnej pigmentacji, to każda jest, słuchajcie, inna. No, to jest takie kuszące, chciałoby się mieć każdą, a to jest 480. Przepiękne kolory, coś dla mnie w sam raz. I przechodzimy do nowości z Essence. Szybki taki przegląd. Najważniejszy produkt. Myślę, że on stanie się hitem, podobnie zresztą jak podkład ten z Catrice, a na pewno będzie tańszy. Camouflage, Essence Camouflage 2 w 1, Makeup and Concealer, czyli podkład z serii High Coverage. Naprawdę bardzo kryjący, natomiast lekki podkład, nie pozostawia efektu maski. Są dosyć jasne kolory. Jeśli będziecie chciały sprawdzić, jak się przedstawia to na żywo, to po prostu dajcie znać. Odcień 10 nazywa się Ivory, bodajże jest naprawdę jasny. Ładnie się rozsmarowuje. Nie pachnie, raczej taki bezzapachowy, made in Poland, bo już to sprawdziłam. Także jeśli lubicie takie podkłady kryjące w dobrej cenie, to dajcie znać. I love color coś, przepraszam Was. Eyeshadow base, najważniejsze, baza kremowa w opakowaniu jakby po błyszczyku. Kiedyś Essence miało bardzo dobrą taką bazę I love stage. Myślę, że to będzie ich jakaś kolejna propozycja, ale zamiennik, z tym, że jest inny odcień niż I love stage. To już mogę Wam od razu powiedzieć, bo już sprawdzałam i to jest odcień zdecydowanie jaśniejszy, zresztą widzicie tutaj ten delikatny swatch, jaśniejszy i on wpada w delikatny róż. W wersji kolorystycznych nie mamy, no bo to jest głównie baza, ale to taka szybka informacja. Z Essence mamy również paletkę do konturowania, Shape Your Face Contouring Palette, to jest odcień 10, bodajże, bardzo ładny róż, przepiękny kolor, oczywiście oranżowy, on ma delikatne drobinki. To jest jeszcze na pewno fajnego w Essence. Super kredka. Extreme Lasting, Easy Glide and Waterproof. Kolor przepiękny, 06 Silky Nude. Zaraz zrobię oczywiście kreseczkę. Jest tak mięciutka ta kredka. Prawie tak miękka jak ta Karaja, o której Wam wspominałam. Mega ciekawy eyeliner z Essence. Na końcówce jest taka kuleczka. Nie spodziewałam się i po prostu ją otworzyłam i mówię, wow, muszę to mieć. Rock and Doll Duo Stylist Eyeliner Pen. Są nowe tusze z Essence, ciekawe bardzo szczoteczki, także coś dla wszystkich zwolenniczek. I mamy kilka produktów do brwi. Najważniejsze produkty Eyebrow Gel Color and Shape.
To jest odcień 01 Brown, ale taki chłodny, mysi odcień, delikatny, jakby pigment gdzieś tam kaki się przejawia. Także na te pomady myślę, że większość z Was będzie się również czaić. Słoiczek identyczny, jak kiedyś Essence miał eyeliner w żelu, to jest w zasadzie identyczny słoiczek. Kolejne dwa produkty z Essence do brwi, to jest taka mała maskara oraz puder, po prostu cień. A to jest taka mini, o tu będzie widać, taka maciupka szczoteczka. Oczywiście różne też wersje kolorystyczne, co najmniej 2 i 3. To jest przezroczysta, nie barwiąca kredka Eyebrow Fixing Pencil i to nie jest nic innego jak po prostu wosk zamknięty w kredce. O, na zakończeniu mamy szczoteczkę. I na zakończenie, słuchajcie, rewelacyjne, nowe pomadki, czy też nowe kolory z Essence, nowa seria Matte i z tej serii są te dwa przepiękne kolory 08, 01 i 02. Spójrzcie, jakie piękne pomadki i one są faktycznie bardzo matowe. Już Wam robię szybko swatcha z tej jedynki. To jest odcień nude przełamany brzoskwinią, przepiękny kolor 01, a te dwa kolory akurat wpadły mi w oko serii Long Lasting 28 i 21, czyli znowu podobne barwy, co tutaj orzechowe. Doczekaliśmy się końca. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Przepraszam, że tak pędziłam, ale po prostu pokazałam Wam tyle produktów, że nie chciałam, żeby filmik trwał 20 minut, ale zapewne tak będzie bardzo długi. No, dajcie znać, co myślicie o takich szybkich przeglądach. Piszcie koniecznie śmiało, jaki produkt chciałybyście zobaczyć bliżej, czy też chcielibyście może jakiś makijaż z którejś z palety, czy też test jakiegoś podkładu. Także tak jak wspomniałam, dajcie mi koniecznie o tym znać. No i przypominam o moim rozdaniu, tak? Czyli pędzle Loftu, 5 zestawów wędruje dla Was. Oczywiście, tak jak wspominałam, przeczytajcie regulamin. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Odsyłam Was na moją stronę ladymakeup.pl. No i zapraszam oczywiście na kolejny filmik. Pa, pa!